Dzień dobry. Cześć. W celu? Cienki. Czy zgadzasz się na publikację tej rozmowy? Tak. Przedstaw się. Ewgeni Juriewicz Kowtkow. Data urodzenia, 8 grudnia 88. miejsce urodzenia, Krasnojarsk, Rosja. zmobilizowany, Tak. kiedy i w jaki sposób zostałeś zmobilizowany. We wrześniu 2022 roku po pracy otrzymałem wezwanie do stawienia się następnego dnia w wojskowym biurze werbunkowym. Który to był dzień? Myślę, że był to 30 lub 29 września. Rozumiem. Co robiłeś przed mobilizacją? Mechanik. Ile średnio miesięcznie zarabia specjalista w Krasnojarsku? 30 000, czasem więcej, zależy od miesiąca. Czy dzień po otrzymaniu wezwania byłeś gotowy, aby gdzieś pojechać? Nie, po prostu wziąłem dokumenty i przyszedłem do wojskowego biura rekrutacyjnego. Powiedzieli mi, że wyjeżdżamy dzisiaj. Tak szybko? Tak. Gdzie cię wysłali? Omsk. Ile osób pojechało do Omska? Nie wiem. Około 50 czy 200 osób? 20. Co robiłeś w Omsku i jak długo? Przez prawie miesiąc nic nie robiliśmy, uczyliśmy się kopać okopy. Strzelałeś? Raz. Ile rund? 30. Tak? Tak. Gdzie cię wysłali po strzelnicy? Krym. Czy to był listopad? Październik lub początek listopada. Gdzie byłeś na Krymie? Jak długo i dlaczego? Spędziliśmy 3 tygodnie w wiosce Piatichatki. Co tam robiłeś? Rutynowe zadania. Nie sprecyzowałeś, w jakiej jednostce służyłeś ani w jakiej armii. 83. Brygada Desantowo-Szturmowa, 2 Batalion, 6 Kompania. Spadochroniarz? MGB. MGB. Kiedy wjechałeś na terytorium Ukrainy i przekroczyłeś granicę? Jeśli mówimy o Krymie, Zastanawiam się, czym według ciebie jest Krym? Półwysep. Półwysep. Czyli Krym. Przed okupacją Krym należał do Ukrainy. Krym był okupowany? Wszyscy mówią, że Krym jest okupowany, nie wiem. Czy pana zdaniem okupacja Krymu była legalna czy nie? Nie wiem, czy to było legalne, czy nie. Nie wiem, jak do tego doszło. Czy byłeś na Krymie? Nigdy. Byłeś za granicą? Cały czas byłem na Syberii. Czy uważasz Krym za ukraiński czy rosyjski? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Spośród 700 jeńców wojennych jesteś pierwszym, który ma trudności z odpowiedzią. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. W tej chwili jest to prawdopodobnie Ukraina. Co stało się później? Dokąd pojechałeś po 3 tygodniach na Krymie? Do wioski Męczykury. Jaki obszar? Nie wiem. Jak długo? Okazało się, że byliśmy tam nieco ponad miesiąc. Co tam robiłeś? Nic. Więc nie brałeś udziału w żadnych operacjach bojowych przed czerwcem? Nie. W jakim kierunku się znajdowałeś? Gdzie toczyły się walki? Myślę, że to wioska Andriwka. Czy to było w czerwcu? Koniec czerwca. Co się tam działo? Ile osób tam było? Stanęliśmy na pozycjach, było nas około 11 z MGB, nie licząc Storms, z którymi się nie spotkaliśmy. Nie mogę powiedzieć na pewno, ale nie było ich wielu. 5? Tak, było tam około 5 do 8 osób. Byliśmy tam regularnie ostrzeliwani. Nasz ostrzał? Tak, prowadzili silny ostrzał, działały moździerze, artyleria i czołgi. Musieliśmy pozostać w ziemiankach przez większość czasu. Zabity i ranny? Tak. Ile? Niemal każdego dnia jedna osoba była ranna, a oddział Storms miał wielu zabitych. Czy są jak mięso armatnie? Nie do końca, po prostu zginęli głupio, nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak siedzenie i czyszczenie karabinów maszynowych podczas ostrzału. Zamiast się ukrywać. Tak, zdarzały się sytuacje, w których mina lądowa zabiła człowieka. Kiedy zostałeś schwytany? 6 lipca 6 lipca. 2023. 6 lipca 2023 roku. Czy widziałeś jakichś zmarłych na stanowiskach? Nie. Wspaniale. Opowiedz nam szczegółowo o ostatnim dniu przed schwytaniem. Byliśmy w ziemijance, czekając na rozkaz wycofania się, ale żaden rozkaz nie nadszedł, a do tego czasu oddział AFU nas otoczył. Działali profesjonalnie. Dobra robota. Genialne. Genialne? Czym różnisz się od naszego wojska? Bronią swojej ojczyzny. Tak. Od kogo? Od nas. Tak. Co robiłeś w obwodzie donieckim? Obwód doniecki jest terytorium czyjego kraju? Region Doniecki. Bakhmut to region doniecki.
Ukraina. Co tam zrobiłeś? O co walczyłeś? Czyjej ojczyzny tam broniłeś? Nie wiem, co tam robiłem. Kto czeka na ciebie w Rosji? Moi rodzice i moja dziewczyna. Chcą, żebyś walczył? Nie, A mama? płakała. Tak? Tak, Dziewczyna? również. Czy dzwonili? Kiedy? Czy możesz wezwać w niewoli? Nie, Co powiedziałaby mama? będzie płakać. Witam, Dzień dobry. witam. Jestem Dima, dziennikarz z Ukrainy. Znasz mnie? Tak, wiem. Twój syn jest jeńcem wojennym. Wiesz o tym? Tak, Aby móc się komunikować, wymagana jest twoja zgoda na nagrywanie i publikację tej rozmowy. zgadzam się. Nie mówisz, z kim jesteś ani gdzie jesteś przetrzymywany. Możesz mówić o reszcie. Cześć, Jeneka. Czenia, Nie płacz. jak się masz? Co ci się stało? Nic mi nie jest. A ty? Gianni, nic mi nie jest. Najważniejsze, że ty masz się dobrze. Nie dzwonili do ciebie? To pierwszy taki przypadek. W porządku, w porządku. Bać silny. Skąd wiedziałeś? Czenia, widzieliśmy wideo 8 czerwca. Widzieliśmy wideo. Kto? Ira. Moje? Tak, ona. Gdzie ona jest? Co? Dzwoniła do ciebie? Zadzwoniła. Skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Obrony. To jasne. Dzwonisz do niej? Tak, Tęsknię za nią. w porządku, synu. Co mówi ministerstwo? Wypij trochę wody. Chwileczkę. Co oni mówią? Mówią, żeby poczekać na wymianę. Kiedy? Gianni, nie ma żadnych wymian w toku. Wiem, że nie. Dlaczego nie? Nie mówią. Co u taty? Co? Co u taty? Zadzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim 2 dni temu. Jak on się czuje? Jest w porządku. Dzięki Bogu. Tak. Nic mi nie jest, nie martw się. Czekam na ciebie, Gianni, czekam na ciebie każdego dnia, bardzo za tobą tęsknię. Ja też za tobą tęsknię. Miło się z tobą rozmawiało. Ja też, nie masz pojęcia jak. Pozdrów Irę, powiedz jej, że dzwoniłem. W porządku. Mogę zadać ci pytanie? Tak. Dlaczego pozwoliłeś mu iść na wojnę? Przyszło wezwanie. Dobrze, ale nie o to pytam. Nie znam odpowiedzi. Byłeś kiedyś na Ukrainie? Tak. Kiedy? W 1985 roku byłem w Doniecku, Makiejewce, Gorłowce. Widziałeś tam jakichś nazistów? Miałem tam wtedy wielu przyjaciół. Tak. Czy są tam teraz naziści? Nie mogę powiedzieć, nie wiem. Widziałeś nazistów? Nie. Kto wziął cię do niewoli? Batalion Azów. Czego nie mieli z nim zrobić? Widziałem, jak został wzięty do niewoli. Tak. Co mówi wasza propaganda? Co mieli z nimi zrobić? Nic. Nic. Więc wróćmy do pytania. Dlaczego pozwolił pan swojemu synowi zabijać nas, Ukraińców? Nie znam odpowiedzi. Jak? Dlaczego nie wiesz? Nie wiem, co ci powiedzieć, po prostu nie wiem. Dobra, zapytam inaczej, jeszcze prościej. Gdyby został zabity, za co by zginął? Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. Stałbyś na pustym grobie, ponieważ zostałby pozostawiony ze wszystkimi zmarłymi na nieoznaczonym grobie. Stojąc tam, co byś sobie powiedział? Mój syn zginął za... Kontynuuj zdanie. Na kogo głosowałeś? Nie głosowałem.
Na kogo głosowałeś? Nie głosowałem. Nie głosują, ale stale wybierają cara. Kto wybrał Putina? Jakoś żaden więzień nie powiedział, że na niego głosował. Po prostu milczy. Dobrze cię widzieć. Kocham cię, mój drogi synu. Podobnie, do widzenia. Bądź silny. Do widzenia. Tak. Bądź silny. Dlaczego? Dlaczego? Chyba po to, by przetrwać niewolę. Czy wiesz, że po wymianie pójdziesz na wojnę po raz drugi? Nie wiem. Powiem tak, nie pozwolą ci wrócić do domu, pójdziesz na wojnę po raz drugi. Zabawa, co? Nie, Dlaczego? to wcale nie jest zabawne. Czy nie byłoby fajnie być królewskim mięsem armatnim? Jakie jest twoje pragnienie w tej chwili? Chcę wrócić do domu i zobaczyć się z mamą. Następnie. Po tym chciałbym wieść normalne, spokojne życie i zapomnieć o tym wszystkim jak o strasznym śnie. Jakie jest teraz twoje życzenie, poza powrotem do domu? Ponieważ nie jest to jeszcze możliwe. Chcę zapalić. To proste życzenie. Poproszę wojsko, żeby dało ci zapalić, albo dam ci mojego papierosa. Czy jest inne życzenie? Chcę iść na ryby. Aby zakończyć wojnę. To dobre życzenie. Więc ludzie już nie umierają. Tak. Ani z twojej strony, ani z naszej. Chcesz zobaczyć dziewczynę? Tak. Mam jej numer telefonu. Co byś dla niej zrobił? Nie mogę odpowiedzieć na zadane pytanie. W tej chwili nie mogę odpowiedzieć na zadane pytanie. Jestem wzburzony, po rozmowie z mamą ciężko mi mówić. Wejdź. Gianni. Dlaczego tu jesteś? Cześć. Cześć. Dlaczego szepczesz? Dlaczego przyjechałeś? Porozmawiamy o tym teraz, ponieważ jesteś w niewoli od 3 miesięcy i nie wiesz, co dzieje się w Rosji. Jak Rosji po prostu nie zależy na tych, którzy zginęli razem z wami w Kleszczejewce, a którzy wciąż tam leżą i gniją. Że rosyjski rząd nie dba o to, że jesteś w niewoli. Przytul mnie. Straciłeś tak dużo na wadze. Cześć. Cześć. Nie chciał z tobą rozmawiać. Nie chciał? Nie. Mówi, że ma gulę w gardle. Powiedziałeś mu, że to będzie rozmowa wideo? Tak. Guz w gardle? Tak. Rozmowa z matką bardzo go zaniepokoiła. Rozmawiałeś już z jego mamą? Porozmawiamy z nią ponownie. Co mówi mama? Nie wie, co by powiedziała ani za co zginąłby jej syn, gdyby umarł. Zapytałem. Ilu nazistów dzisiaj spotkałeś? Żadnych nazistów nie spotkałem, dzisiaj swobodnie zamówiłem taksówkę po rosyjsku, poszedłem do centrum handlowego i kupiłem ubrania. To znaczy, ja w ogóle nie mówię po ukraińsku i nie mam żadnych problemów. Po prostu nie wiem, o czym rozmawialiście i jak mam postąpić. Mógłbym mu powiedzieć, jak się tu znalazłem. Albo mógłby. Powiedz mu wszystko. Wie coś czy nie wie nic? Nic nie wie. Rozmawialiśmy o tym, jak dostał się na wojnę, jak został schwytany. A potem zadzwoniłeś do jego mamy? Tak. Czy mama płakała? Nie widziałem tego. Płakała? Tak. To wszystko należy do ciebie. Możesz się komunikować. W każdym razie.
Ostatni raz rozmawiałeś ze mną 10 czerwca. Ostatni raz. Tak, ostatnim razem. Jakieś 2 tygodnie później skontaktowałem się z twoją siostrą, Julią. Zapytałem, czy się kontaktowałeś, a ona powiedziała, że dzwoniła do wojskowego biura rekrutacyjnego i powiedzieli jej, że jesteś w podróży służbowej do 1 lipca. Nadeszły pierwsze dni lipca i nie skontaktowałeś się ze mną, więc 4 lipca poszedłem do biura rekrutacji wojskowej. Zostałem wyprowadzony. Powiedziano mi, że jestem nikim i że powinienem przyprowadzić krewnego. Od pierwszych dni lipca zacząłem monitorować sytuację w Bachmucie i Kleszczewce i szukać informacji. 12 lipca znalazłem nagranie, na którym jesteś więziony. To było rano, obudziłem się i rano zobaczyłem wideo. Tego samego ranka moja mama i ja pobiegłyśmy do biura rejestracji i poboru do wojska, pokazałyśmy ten film i zaczęło się to, co nazywam 7 kręgami piekła. Dotarliśmy wszędzie, gdzie się dało. Apelowałem do prokuratury wojskowej w Moskwie, do Ministerstwa Obrony, do Rzecznika Praw Człowieka w Krasnojarsku, do Moskwy, do różnych deputowanych. Wszędzie, gdzie się zwróciliśmy, było takie zimne współczucie, wiesz, współczucie i zapomnienie. Wtedy dowiedziałem się, że za jeńca wojennego można zostać uznanym tylko w jednostce wojskowej w Usuryjsku. Tylko oni mają prawo uznać cię za jeńca wojennego, ponieważ zostałeś im przydzielony. Moja mama i ja ciągle dzwoniłyśmy na infolinię tej jednostki wojskowej. Powiedziano nam to samo, teraz w Kleszczewce trwają zacięte walki, nie ma kontaktu z dowództwem, a wideo nie jest dla nas powodem, jest w szeregach. To wideo może być fałszywe, potrzebujemy raportu od dowódcy, musimy przesłuchać innych żołnierzy, którzy byli naocznymi świadkami, co widzieli. Być może sami się poddali. Jeśli sami się poddali, nie zostaną uznani za jeńców wojennych, ale za dezerterów. Cała sprawa trwała do początku sierpnia i dopiero na początku sierpnia zostałeś uznany za jeńca wojennego. Na początku sierpnia puściły mi nerwy i opublikowałem post w grupie „Nie czekaj na mnie z Ukrainy”, ponieważ wiedziałem, że są tam twoi koledzy z wojska. Znałem te informacje i opublikowałem post z prośbą do kolegów żołnierzy o przekazanie informacji do dowództwa w celu przekazania danych do Usuryjska. Ta wiadomość została opublikowana w nocy czasu krasnojarskiego, a następnego dnia, nie dzień później, informacja o tobie została odebrana w Usuryjsku. Więc twoi ludzie, którzy byli w Kleszczywce, zobaczyli ten post i poinformowali dowództwo. Dowódcy przekazali informację do Usuryjska, było to 5 sierpnia, a 9 sierpnia twoja matka otrzymała oficjalne powiadomienie, że zostałeś uznany za jeńca wojennego. Informacja ta rozeszła się wszędzie. Informacja dotarła nawet do Ministerstwa Obrony. Zadzwoniłem do Ministerstwa Obrony i powiedziano mi, że przyznano mi status jeńca wojennego. Następnie zapytałem, kiedy zostaniesz odesłany? Powiedziano mi, że to tajne informacje i że muszę czekać. Ostatnia wymiana zdań była: siedzisz tam i nic nie wiesz. 6 lipca. Ostatnia wymiana miała miejsce 6 lipca. Czekałem na wymianę w sierpniu i wrześniu, ale jej nie było. Pojawiły się informacje, że wymiana po stronie rosyjskiej została zamrożona. Bo gdyby zostali zamrożeni przez Ukrainę, nie byłoby mnie tu teraz. Więc Ukraina chce wymienić wszystkich na wszystkich, negocjują to od bardzo dawna.
Dimitri mówił o tym. Oznacza to, że Rosja, reprezentowana przez nasz rząd, zrezygnowała z jeńców wojennych. Nie mamy jeńców ani strat. Ci, którzy zginęli, wciąż leżą w Kleszczewce. Znalazłem krewnych chłopaków z waszej brygady. Zaginionych jest tak wielu, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy ich po prostu nie wywieźli. Władimir żyje? Tak, wrócił do obozu. Fox. Sam? Z rannym mężczyzną. Galia zablokował mnie i napisał na mnie raport do FSB. Jego małżonka. Dlaczego? Musisz ją o to zapytać. Z jakiego powodu? Byłem przesłuchiwany przez FSB przez 3 godziny. Z jakiej okazji? Myśleli, że jestem ukraińskim szpiegiem. Powiem więcej. Kiedy zdałem sobie sprawę, że nie ma sensu apelować do rządu, ponieważ pisałem wielokrotnie, napisaliśmy zbiorowy apel w imieniu krewnych wszystkich wojskowych. Писала одна неоднократно, потом мы написали коллективное обращение. Я нашла родственников. To znaczy, znalazłem wszystkich krewnych tych chłopaków z twojej brygady, którzy zaginęli, którzy zostali schwytani razem z tobą i napisaliśmy zbiorowy apel na 25 stronach. Wysłaliśmy ten apel do Ministerstwa Obrony i Prokuratury Wojskowej. Miałem szczerą nadzieję, że zbiorowy apel wywrze na nich inny wpływ, ale nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi ani rezultatów. Jedyną rzeczą, którą piszą do wszystkich, jest to, że podejmują skuteczne środki, aby odzyskać cię z niewoli i to wszystko. Kiedy zdałem sobie sprawę, że nie ma sensu się do nich zwracać, zacząłem zwracać się do wolontariuszy, do organizacji pozarządowych, które pomagają rosyjskim obywatelom nie iść na wojnę. Oznacza to, że pomagają uniknąć mobilizacji. Zacząłem konsultować się z prawnikami wojskowymi, a oni skierowali mnie do Dimy. Znalazłem też program w internecie. Ten program nazywa się Oddamy syna matce. Istnieje od zeszłego roku, ale nie wiedziałem, że mają program o nazwie Oddamy żonę mężowi. Dima powiedział mi o tym programie i skontaktował mnie z Fundacją Chcę Żyć. Tak skończyłem tutaj. On pękł. Dlaczego nic nie mówisz? Czy masz wodę? Tak. Co chcesz mi powiedzieć? Nic do powiedzenia. Mogę też dostać trochę wody? 20 hrywien. Co sądzisz o wojnie? Negatywy. Dlaczego poszedłeś na wojnę? Mówiłem, żebyś nie jechał. Wczoraj przed naszym spotkaniem znalazłem pewne informacje. Ani jedna osoba w Federacji Rosyjskiej nie została uwięziona za niezgłoszenie się do wojskowego centrum rekrutacyjnego. Oznacza to, że stworzyli takie kłamstwo. Wszyscy żyjemy teraz w kłamstwie. Ludzie idą na wojnę, ponieważ boją się, że zostaną uwięzieni. Zastanawiam się, co teraz dzieje się w jego głowie, Oczywiście nie miał żadnych informacji. o czym on teraz myśli. Prawdopodobnie się nad tym zastanawia. Co sądzisz o tym, co zrobił Jera? Jestem w szoku. Szok? Tak. Czy powiedzieli ci, dokąd cię zabierają? Nie. Bałeś się? Nie. Nie był dziś nawet torturowany. Jesteś jak zawsze. Nie był też wczoraj torturowany. Byłem wczoraj torturowany. W porządku. Musimy być konstruktywni. Przyłączam się. Tak, w porządku. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy, ale trzeba się odezwać, bo milczenie jest dobre, ale nieciekawe. Jakie są twoje wewnętrzne uczucia?
Wyobrażasz to sobie? Nie, Jakie myśli krążą ci teraz po głowie? Dimitri, nie mam żadnych myśli, jestem w szoku. Jak oceniasz jej działania? Wyczyn, Przyjechałem tutaj, zdając sobie sprawę, że nie mogę wrócić do Rosji. осознавая, что в Россию у меня уже нет дороги. Pójdę do więzienia, to najlepszy scenariusz, a najgorszym będzie prawdopodobnie to, co stało się z Prigozhinem. С Пригожиным, наверное, случилось. Czy wiesz, co się stało z Prigozhinem? nie, Wziąłem więc 2 dzieci, 1 walizkę na 3 i przyjechałem tutaj. И приехала сюда. Aby was ocalić i powstrzymać wojnę, aby przynieść prawdę ludziom w Rosji, ponieważ większość ludzi żyje w strachu. Российского населения, потому что большинство живет в страхе. W naszym kraju ludzie idą do więzienia za transparent, nie dla wojny, lub samotną pikietę. Сажают в тюрьму. Widzę, jak oddycha. Oddycha od czasu do czasu. Tak? tak, Prawdopodobnie teraz myśli, rzuciła wszystko, zabrała 2 dzieci i przyjechała tutaj. Napisz w komentarzach, jakie są twoje opcje. Ponieważ nigdy wcześniej nie zdarzyło się to na żadnym z naszych spotkań. Oczywiście interesuje mnie twoja opinia. Jaka mogła być jego reakcja? Jeszcze tego nie rozumiem. Jest zszokowany. To zrozumiałe. Czy jesteś szczęśliwy? Nie wiedział nawet, że planuję tu przyjechać, że czekam na pozwolenie, to znaczy, że żył w niewiedzy. Разрешение, то есть он жил в неведении. Tak. Nie wiedział nawet, dokąd go dziś zabiorą. Сегодня везут. Wygląda na to, że jest teraz torturowany, a nawet brakuje mu słów. Jakie są warunki niewoli? Czy można o tym rozmawiać? Mogę. Ile razy byłeś dziś torturowany? Czy byłeś torturowany? nigdy nie byłem torturowany. Wczoraj był torturowany. Wczoraj też mnie nie torturowano. Kiedy następne tortury? Te informacje nie zostały mi przekazane. W porządku. Spokojnie, dlaczego jesteś taki sztywny? Ona ma rację. Spokojnie, wszystko w porządku. To się wkrótce skończy, to nie może trwać dłużej. Nagrałem wiadomość wideo, ponieważ zdałem sobie sprawę z wielu rzeczy. Потому что я поняла... Poszedłem do prawnika wojskowego po poradę, zaprosiłem twoją mamę, żeby poszła ze mną, ale odmówiła. со мной пойти, она отказалась. А, Wraz z krewnymi innych jeńców wojennych nagraliśmy wideo, opublikowaliśmy je w internecie, ale FSB je zablokowało. Potem FSB próbowało mnie zhakować, ale ten filmik odniósł skutek. но у этого видео был эффект. Inni krewni również zaczęli nagrywać filmy z problemami, które napotkali, ponieważ mamy teraz wiele zaginionych osób i jeńców wojennych. Потому что очень много у нас сейчас без вести пропавших и пленных. Rozumiem sytuację, w której dowiadujesz się, że twój krewny zmarł. Говорят то, что твой там родственник погиб, да? Ludzie przeżywają taki żal, powiedziano im, że żołnierz zginął w jakichś okolicznościach, ale nie ma ciała. Допустим, сослуживцы сообщили, мы видели, что там твой солдат погиб там при таких-то обстоятельствах, тела нет. Opuścili go, ponieważ toczą się walki i nie mogą dostarczyć ciała zmarłego. Они вытаскивать не могут, как они говорят. Dzieje się to szczególnie w Kleszczewce, ponieważ mam informację, że dowódcy innych jednostek wojskowych zgadzają się na utworzenie pokojowych korytarzy, aby można było zebrać wszystkich zabitych. Они договариваются о каких-то мирных коридорах, чтобы можно было собрать 200-х. W naszej jednostce dowódcy nie zgadzają się co do niczego, w Kleszczewce jest coś w rodzaju trójkąta bermudzkiego, jest tam tak wielu zaginionych. Без вести Pamiętasz, wysłałeś mi zdjęcie kolegi żołnierza z Omska, jest tam pochowany. его похоронил Капрон. Zadam interesujące pytanie. Trzęsie się, masz środek uspokajający? Nie ma potrzeby. Konstruktywne pytanie. Ona nie chce wracać. Ale czy ty chcesz wrócić? Tak, Co teraz? nie wiem. Zdajesz sobie sprawę, że nie może teraz wrócić? Jeszcze nic nie rozumiem. Nie zadawaj mu jeszcze takich pytań, musi wszystko przemyśleć, jest w stanie afektu, spójrz jak się trzęsie. Он сейчас Trzęsłem się tak samo w noc przed wyjazdem.
Меня так трясло в ночь перед отъездом. Trzęsiesz się. Teraz trochę się uspokoiłem, ale nadal się trząsłem i nie mogłem zasnąć. Я вообще уснуть не могла. Nie dokończyłem, chciałem powiedzieć coś o martwych żołnierzach. И что-то у меня прервалось. По поводу погибших. Gdy krewni zmarłych dowiadywali się o śmierci swoich mężczyzn, ojców, mężów, opłakiwali ich. Родные, там, отцы, мужья погибли, они выплакали их. Zdaję sobie sprawę, że utrata ukochanej osoby jest bardzo bolesna, ale oni wiedzą, że on już umarł. Но они знают, что он уже погиб, понимаешь? А Jest zupełnie inaczej, gdy wiesz, że twoja osoba jest w niewoli, że żyje, co czuje każdego dnia, będąc tutaj. Он живой, что он каждый день, что он чувствует, находясь здесь. Zamykają nam usta i każą siedzieć i czekać na wymianę, ale czas mija, wymiany w zasadzie nie ma. Время идет, обменов нету в принципе. Gdybym zobaczył, że słab jest w sierpniu lub wrześniu, nie przyjechałbym tutaj. Я видела, что обмен был в сентябре, я бы сюда не приехала. W zasadzie nie istnieją i nie istnieją z winy strony rosyjskiej. Państwo odmawia ci, ponieważ cię nie potrzebuje. От вас, потому что ей вы не нужны. Przyjdziesz i powiesz, że nie byłeś torturowany w niewoli, że byłeś dobrze traktowany w niewoli i że miałeś wielkie szczęście, że zostałeś schwytany, że to był jakiś cud. Ты в плен попал. Это я просто не знаю, это какое-то чудо просто. Dima, dołącz do rozmowy. Dlaczego nie? Wideo będzie bardzo interesujące. Będzie dużo cięć, ponieważ jest dużo ciszy. Tak, jest dużo ciszy. Co się stało z twoją ręką? Połamiesz sobie palce. Jest zdenerwowany. Jeśli złamie palce, wojsko będzie musiało go leczyć. Powiedz mi, co ci chodzi po głowie? Ponieważ ona jest pierwszą osobą na całej wojnie, która przyszła zobaczyć się z kimś takim jak ty. Nie mogę nic powiedzieć, jestem w szoku. Szok minął. Nie, Ile czasu potrzebujesz? Jest bardzo emocjonalny. Milczał przez cały czas naszej rozmowy. On jest taki. Jesteś szczęśliwy? Nie. Widzę to na własne oczy. Nie jesteś szczęśliwy? nie wiem. Właśnie tego się obawiałem. Pamiętasz, jak pytałeś, jaka będzie reakcja? Вот такая вот реакция. Teraz, bez względu na to, o co go zapytam, powie, nie mam na to odpowiedzi. Tak? Oglądałem jakąś konferencję prasową, jakieś wiadomości, teraz w Rosji podpisuje się 1000 kontraktów dziennie. Сейчас в России в день подписывают 1000 контрактов. Tak. We Władywostoku występował jakiś wojskowy. Востоке там какая-то Car powiedział, W sumie podpisywanych jest 1000 umów dziennie. Teraz odmawiają tym, których zmobilizowali, ponieważ obiecali im wiele gwarancji. Они пообещали очень много гарантий. И Istnieje wiele świadczeń, pomocy społecznej, wsparcia, płatności, a zmobilizowani nie są teraz dla nich opłacalni. Teraz przechodzą na podstawę kontraktową. Ponieważ krewni zmobilizowanych osób, które są w niewoli, otrzymują pełne świadczenie, a krewni pracowników kontraktowych tylko 15 000, to tylko dla porównania. 15 000. Ну так, для сравнения. Pełna zawartość? Twoja mama dostaje całą twoją pensję, którą otrzymałeś podczas wojny, ale kiedy jesteś w niewoli. На войне. Пока ты в плену. powiedziałeś, Nie. teraz. Dostała 96 000, jak mi napisała, ale płatności przychodzą w ratach. Оно же там частями приходит. Gdy się opamięta. Na razie mówię. Co? Zadzwoń. Dla kogo? Jego mama. Witam. Здравствуйте. Dlaczego wideo jest złe? W porządku. Nie słyszę cię. My. Ona nic nie mówi. Nie odzywa się. Słyszę cię. Witam. Здравствуйте. Witam. Przyszedłem zobaczyć się z żoną. Widzę to. Co ty na to? На это скажете? Co mam powiedzieć?
twoja opinia. Rozmawialiśmy z nim, nie był torturowany ani razu przez cały czas, kiedy był w niewoli. Przyjechałam tu w ramach programu Mąż dla żony. Его не пытали. А я приехала сюда по программе «Вернем мужа жене». Wideo zawiesza się. Ona milczy. Ona milczy. Słyszysz nas? Cześć. Słyszę cię. Tak. Słyszę cię. Czy masz coś do powiedzenia i że nie? Nie musi nic mówić, bo później mogą być kłopoty. Проблемы будут. Które? Chcę powiedzieć, że Olga Nikołajewna o niczym nie wiedziała, żeby nie była torturowana przez funkcjonariuszy FSB. Не мучила Nikomu w Krasnojarsku nie mówiłem, że tu przyjeżdżam. Никому в Красноярске не рассказала о том, что я еду сюда. Jest w kompletnej niewiedzy i szoku. Неведении и шоке. Bo gdybym jej powiedział, zabroniłaby mi tu przychodzić. Она бы помешала бы мне. Nie pozwoliła ci odejść? Nie, Dlaczego? Nie ma dźwięku. nie ma dźwięku. Nie słyszę cię. Ona milczy. Mówiła coś, poruszając ustami. Powiedz coś. Witam. Ona też jest w szoku, Ona po prostu nic nie mówi. ponieważ mężczyzna jest w szoku. Wszyscy są w szoku. Powinieneś zostać wysłany na wojnę, żeby wszyscy byli w szoku. Czy będziesz mówił? Nie, nie zrobię tego. Więc to wszystko. Okej, Więc po prostu się pożegnaj. Do widzenia. do widzenia. Wszyscy są w szoku. Ona też. Złamałeś Żenię. Złamałeś jego mamę. Złammy Putina. Zadzwońmy do Putina. Nie możemy się dodzwonić. Jesteś pierwszym, który się z tym zgadza, ponieważ 700 takich jak on milczy. Nie może nawet przeczytać tego, co do niego napisałem. Napisałem do niego tak wiele apeli, ale nie przeczytał ani jednego, wszystkie zostały przekierowane do Ministerstwa Obrony i na tym się skończyło. Gianni, co robimy w tej sytuacji? Jakie są twoje przemyślenia? Nie dręcz go, musi to przemyśleć. Надо обдумать. Jestem w tej sytuacji już od 3 miesięcy. Месяц, понимаешь? Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że został schwytany, liczyłem na nasze państwo, wierzyłem w niego, myślałem, że teraz nastąpi wymiana i zostanie sprowadzony do domu. Будет его вернут. Stan. To nie tak, że nie żył w takiej sytuacji od tak dawna. Столько времени. Czy mieli tam jakieś połączenie, tylko telewizor? Телевизор только. Freedom. Po ukraińsku? На украинском языке. Po rosyjsku. Po rosyjsku? Rosyjskie wiadomości? Российский. Wiadomości o tym, jak wczoraj zniszczono Sewastopol, przedwczoraj zniszczono coś innego, ogólnie wiadomości z frontu. Chciałem również powiedzieć, że z waszej 83. brygady 6 ludzi poszło na urlop, a 5 z nich nie wróciło. В отпуск. И 5 не вернулось. Co? Chyba zaczęli myśleć głową. Ludzie dopiero teraz, po 1,5 roku, zaczynają zdawać sobie sprawę, że ta wojna nie ma sensu. Начинают уже понимать, что смысл какой-то войны. Wszyscy już zdają sobie sprawę, że to, co powiedzieli na początku, było jawnym kłamstwem. 5 z 6 nie wróciło z wakacji. 6 отпускников 5 не вернулось. Są dobre. Pytałem, kto wygra? Zapytałeś mnie, więc odpowiem ponownie. Также тебе отвечу. Zgadnij, co odpowiedział. Co powiedział? Więc Prawdopodobnie odpowiedział, że nikt nie wygra. Победит. nie, powiedział, że tylko Bóg to wie. Tak, Tak. jestem tego samego zdania, że na wojnie nie ma zwycięzców, są tylko ofiary. Есть только Nie mogę też zrozumieć, dlaczego mobilizacja jest ogłaszana tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla kraju. когда идет прямая угроза стране. Jakie jest nasze zagrożenie? Nikt nas nie zaatakował. To my wkroczyliśmy do obcego kraju i straciliśmy tam naszą główną armię, która była mniej lub bardziej profesjonalnie wyszkolona. Которая была более-менее
Musieliśmy nadrobić straty i ponownie ogłaszamy mobilizację, aby wysłać ich do innego kraju. Gdyby Putin powołał się na ustawę o obronie, to zwerbuj zmobilizowanych ludzi i zostaw ich w Rosji, a jeśli ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli szkolenie. Ale po co rekrutować ludzi i wysyłać ich do walki? Ale ktoś musi być na czele. Cóż, jeśli mówi, że uratowaliśmy Donbas, zostaliśmy tam wezwani, aby go uratować, to dlaczego zaatakował Kijów? Dlaczego wprowadził wojska do Szersonia? Zapytaj wojskowego. Co z niego za wojskowy? To tylko cywil, który został oszukany. Powiedział mi, że w całej służbie tylko raz strzelał z karabinu maszynowego i to tylko po to, by nagrać to na wideo dla swoich rodziców. To też mi powiedział, prawda? Raz dla filmu wideo. Przez cały okres użytkowania produktu. W Omsku, prawda? Pobór do wojska. Jesteś żołnierzem sił specjalnych. Nie widzę go jako wojskowego, widzę go również jako poszkodowanego. Kiedy to zostało ogłoszone? Jaki poszkodowany? Wcale nie został ranny. Kiedy ogłoszono mobilizację, co obiecał Putin? Że zostaną powołani na maksymalnie 6 miesięcy, że nie trafią do zapalnych punktów. 4 miesiące. Putin obiecał 4 miesiące, 4 do 6 miesięcy i że będą gdzieś wzdłuż granicy. Jaki jest ostateczny wniosek? Najważniejsze jest to, że rozporządzenie już nie istnieje, zostało usunięte z mocą wsteczną, a następnie wydano nowe rozporządzenie. Zarządzono, że zmobilizowani będą uczestniczyć w wojnie do końca okresu służby, a wielu z nich w ogóle nie pozwolono na urlop, co oznaczało, że zostali powołani na wojnę, ale nigdy nie byli na urlopie. Więc teraz wciskamy pauzę, ładujemy gadżety, bo wszystko się wyczerpuje. Porozmawiamy przez pół godziny, a potem będziemy kontynuować. Sam? Nie zabiję cię? Dlaczego miałby mnie zabić? Skąd mam wiedzieć? Siły specjalne, spadochroniarze. On mnie nie zabije. Będzie tu żołnierz. Wojsko nie zostawi cię w tyle. Środek uspokajający? Nie. Wziąłem 2 tabletki, od razu poczułem się lepiej, bo w drodze tutaj tak się trząsłem, że pociły mi się podeszwy. Może twoje paznokcie też się pocą? Nie. Powerbank. To mój powerbank, ale oddaj mi go. Pamiętasz, jak obiecałeś mi wczoraj, że ściągniesz coś na mojego laptopa? Tak, to, co przyniosłeś. Przyniosłem go. Przez około 30 minut była przerwa na papierosa. Żenia palił i wtedy z nim rozmawiałem. Był bardzo zszokowany i nazwał Irinę żoną dekabrysty. Jednak Żeńka wcale nie jesteś dekabrystą. Tak. Żona dekabrysty? Mam nadzieję, że jestem przyszłą żoną. Schenia, co będziemy robić? Co o tym myślisz? Żadnych myśli. Musi się uspokoić, wciąż się trzęsie. Rozumiem, więc odpowiedz za niego. Więc zapytaj mnie. Przesłuchiwałem cię wczoraj. W rezultacie Jera opowiedziała całą historię o tym, jak się tu znalazła. Jakie są twoje osobiste plany i przemyślenia? Chcę z wami współpracować, nagrywać filmy i robić programy dla Rosji. O czym? Naprawdę. To dobry pomysł. Co dalej? Zajmę się domem, muszę wyprawić dzieci do szkoły. Nie wracasz? Chcę wrócić do Rosji, ale w obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Może pewnego dnia, kiedy to wszystko się skończy, wrócę do Rosji, ale nie teraz. Co cię czeka, jeśli wrócisz? Więzienie. Za co? Dziś ludzie idą do więzienia za mówienie prawdy. Nie za czyn, ale za prawdę, którą przekazujesz. Ogólnie za wszystko, za przybycie tutaj, za nadawanie. Co się z nią stanie? Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Rosji i co się tam dzieje. Wyobraźmy sobie, że doszło do wymiany. Czy chcesz dokonać wymiany? Tak. A co z nią? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Istnieje taka procedura jak repatriacja. Czy wiesz o tym? Tak.
Nie, Co to jest? Dzieje się tak, gdy ktoś zostaje jednostronnie odesłany. В одностороннем порядке. Tak, po prostu oddadzą cię bez żadnych warunków. Schenia, jeśli dojdzie do wymiany, czy chcesz wrócić do Rosji? tak, starsi rodzice. Rodzice, to dobrze. Chcecie, żeby z wami wróciła? Tak, To jest opcja, to znaczy, jeśli chcesz, zostaniesz przeniesiony z nim z powrotem do Rosji. Chcesz tam z nim pojechać? Pytasz o te rzeczy? To interesujące. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, rozmawiałem zarówno z prawnikiem wojskowym, jak i zwykłym prawnikiem. И военным юристам, и обычным юристам. Wyjaśnili mi, że pójdę do więzienia na 10 lat. Teraz za przestępstwo przeciwko. Сейчас за преступление против... Dyskredytowanie armii. Tak, można dostać 10 lat za dyskredytowanie armii. Za morderstwo dostajemy mniej. To naprawdę zniesławienie, za które grozi 10 lat. Tak, A co z dziećmi? prawdopodobnie zostaną przekazane mojemu ojcu. Ну, я так думаю. Zastanówmy się zatem, co dzieje się dalej w tej konfiguracji. To interesujący temat. Jest kilka opcji. On wyjeżdża, a ty zostajesz z dziećmi, on wyjeżdża, a ty i dzieci przeprowadzacie się do Federacji Rosyjskiej. Jakie są inne opcje? Pytanie brzmi, czy zostanie, ale może nie chcieć zostać. Czy ty chcesz zostać? nie, Nie. Nie chcesz iść do więzienia? Oczywiście, że nie. A jeśli tak? Jest teraz w więzieniu. Czy jest tam dobrze? nie, 10 lat więzienia nie byłoby zabawne. tak, Wcale nie śmieszne. Jeśli jesteś przeciwko wojnie, spróbujmy ją powstrzymać, bo po to tu jestem. Будем пытаться это остановить, потому что я здесь прежде всего, чтобы это остановить. Я Nie chcę, хочу, żeby ginęli ludzie z Rosji i Ukrainy. Rебята, не украинские. Jesteśmy braterskimi ludźmi, co się dzieje? Przyjechałem na Ukrainę, tutaj wszyscy mnie rozumieją. Nikt mi nie zarzuca, że mówię po rosyjsku, naprawdę nie znam ani słowa po ukraińsku. Dzisiaj zadzwoniłam po taksówkę, spokojnie pojechałam do centrum handlowego i kupiłam tam ubrania. До торгового центра, купила там тебе одежду. Nikt nie odezwał się do mnie nawet słowem. Сказал. O mnie mówiącym po rosyjsku. Русском. Oto kilka informacji do przetrawienia, po wymianie jeńców wojennych wracasz na wojnę. Ты пойдешь опять на войну. Jeśli oglądałeś wideo Dimy, pokazali już przypadki, w których dana osoba została złapana dwukrotnie. Prawda, Dima? Tak. Wybierają się na drugą rundę. A nie mówiłem? nie, Był tu jeden. Jest teraz jeńcem wojennym. Został wymieniony 15 lutego tego roku. 15 февраля этого года Storms, Zmobilizowany. tak, 15 lutego został wymieniony, a 25 maja tego roku po raz drugi dostał się do niewoli. 25 мая, по-моему, этого года. Po wymianie był w szpitalu przez 2 tygodnie, potem uciekł ze szpitala, został odnaleziony i wrócił do swojej jednostki. W każdym razie był inżynierem, naprawiał coś. Вернули в часть. Wsadzili go do okopu i został wzięty do niewoli. Nie pójdzie na wojnę po raz trzeci, ponieważ ma wiele ran. jest tu teraz, Jest więźniem. w tym samym miejscu, Nie wiem dokładnie. Jeśli masz nadzieję, że zostaniesz wymieniony i odesłany do domu rodziców, to tak się nie stanie. Домой к родителям, то этого не произойдет. 8 milionów ludzi takich jak ty, którzy mieli zagraniczne paszporty, wyjechało, aby uniknąć złapania. Tak się nie stanie. On w ogóle nic nie wie. Видите, он вообще ничего не знает. Nie ma dostępu do internetu. Kto daje mu pozwolenie na oglądanie lub czytanie wiadomości? Ty mu powiedz. Twoim rodzicom nic się nie stanie, najważniejsze dla mamy jest to, że żyjesz i masz się dobrze. Закончится. Kiedy wojna się skończy, wrócimy. Putin nie rządzi długo, zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ przekroczył granicę tego, do czego doprowadził kraj, gdy przejął władzę. Захватил власть.
Teraz znów mamy wybory, Zjednoczona Rosja znów wygrała, od samej góry do samego dołu jednogłośnie, ale to tak nie działa. Единогласно. Но такого ж не бывает. Jakie wybory? Do Dumy Państwowej, gubernatorzy, burmistrzowie i zastępcy. И кто там депутат? Gubernatorzy nie są teraz wybierani. Teraz się na nich głosuje. 10 września był dniem głosowania. Mam kilka biuletynów, w których ludzie piszą i proszą o przywrócenie zmobilizowanych, zatrzymanie wojny i tym podobne rzeczy. Войну и тому подобное. Mogę sobie tylko wyobrazić, co teraz dzieje się w jego głowie. Naprawdę jest w szoku. Musi dojść do siebie. Tak, Musi dojść do siebie po tym, co się stało i być może pojawi się kolejny klip, w którym opamięta się. to prawda. Ponieważ jest zepsuty, bardzo zepsuty, to fakt. Pewnego dnia poproszę wojsko o pozwolenie na nagranie kolejnego wideo. Irina może przygotować się do spotkania, zbierając wiadomości z Rosji. Tak, Weźmy laptopa i pokażmy im wideo. Co o tym sądzisz? Jeśli na następnym spotkaniu będziesz taki sam jak teraz, będzie to strata czasu. То это будет зря потраченное время. Bo oni cię tu przywożą, pilnują cię, organizują to spotkanie. Irina jest skądś zabierana, a potem wszystko odbywa się w przeciwnym kierunku. Zużywa się wiele zasobów, czasu różnych osób, aby nagrać wideo. Ta sprawa przejdzie do historii, ponieważ twoja żona i 2 dzieci zostawili wszystko i przyszli do ciebie. Będą o niej pisać w wiadomościach, w tym w telewizji. Powiedz mi teraz, chcesz się znowu spotkać czy nie? Ты еще раз встретиться или нет? Chciałbym, ale zawsze jestem taki cichy. a teraz wciąż jest w szoku. Rozumiem. Oczywiście, Dlaczego chce wrócić do Rosji? bo myśli, że wróci i go wypuszczą. Prawdopodobnie na to liczy. Понимаешь? Он-то, наверное, на это рассчитывал. Naprawdę tak myślisz? Zostałeś spisany na straty w momencie, gdy zostałeś tam wysłany, nie zbierają nawet ciał chłopaków, którzy tam zginęli. Rozmawiałem z tymi krewnymi, tymi nieszczęśliwymi matkami. Współpracownicy, którzy powiedzieli im o okolicznościach śmierci ich dzieci, są teraz w więzieniu. Убили их детей, сейчас в тюрьме находятся. Ponieważ zaczęli kontaktować się dalej z dowódcą, gdzieś indziej, z jakimiś grupami poszukiwawczymi. Дальше там командиром еще куда-то какие-то поисковые бригады, что-то еще. Zapytano ich, kto wam powiedział, że wasz syn został zabity? Что у вас сын Podali jego znak wywoławczy i natychmiast dowiedzieliśmy się, że jest w więzieniu. в тюрьме. Chłopaki, którzy nagrali wiadomość wideo w Kleszczewce 7 lub 6 lipca, że zostali tam wrzuceni jako mięso armatnie. Записали, что их туда бросили на мясо. Wielu z nich zginęło, niektórzy są w więzieniu, niektórzy zostali wysłani do Storms, a oni mówią, że to wideo jest fałszywe. И вообще Byłeś tam, wiesz, co się tam stało. ты там был, ты же знаешь, что там происходило. Powiedział mi, jak został schwytany. Powiedz jej, myślę, że powinna wiedzieć. Она же этого не Widziałem nagranie, na którym został wzięty do niewoli, ale nie znam szczegółów, jeśli możesz, proszę, powiedz mi. Oczywiście. Zostaliśmy schwytani w ziemijance, mieliśmy się wycofać, ale kazano nam siedzieć i czekać. Jeden z żołnierzy wyjrzał, gdy usłyszał głosy. Byliśmy już otoczeni przez jednostkę Azów, mieli granaty załadowane VOG, osobiście widziałem lufy. Co to jest Hoax? Ilu ich było? To były granatniki. Było tam około 15 osób, 2 ziemianki, a oni weszli ze wszystkich stron i otoczyli nas. Otoczyli cię. Tak, Były 2 opcje. Zrezygnować lub pozostać tam. i umarł. Tak, Rzucaliby w ciebie granatami, to wszystko. Więc 20 000 polubień na wideo. Nie, 20 to za mało. 45 634 polubienia. Poproszę wojsko o pozwolenie na nagranie 3. rozmowy, do której Ira się przygotuje. Tak, Napisz w komentarzach, jak widzisz 3. rozmowę. Myślałem, że to będzie jakaś emocjonalna rozmowa, ale Schenia prawie się zakrztusił. Zobaczył ją, opuścił głowę, a jego klatka piersiowa nie poruszyła się. czy był inny przede mną? Był bardziej ożywiony, nawet z nim rozmawialiśmy. Tak. Tak. Kiedy mnie zobaczył, to było to. Potem się załamał. Więc mnie kocha. Alleluja. Skończmy. Jakieś ostatnie przemyślenia? Nie.
Tradycją jest, że jeniec wojenny zwraca się do swoich rodaków. Mamy taką tradycję. Tak, Odwraca się do swoich rodaków i mówi coś o tym, czy powinni tu iść, czy nie. powiedz coś. Nie wiem. Kiedy jeniec wojenny nie wie, co powiedzieć, mówię za niego. Przynieś czarną torbę swojego rozmiaru lub włóż $300 do kieszeni. Или в карман ложите $300. Nasz program działa tak samo jak zawsze. Wypłacamy premie naszym obrońcom, którzy zasilają fundusz wymiany. Więc, tak. Да. I od razu odpowiem na pytanie, dlaczego przez 2 tygodnie nie opublikowałem wideo z więźniami, ponieważ wojsko mnie o to poprosiło. Wypłaty są kontynuowane, drony są wysyłane na front tak samo, ale nie pokazuję więźniów, ponieważ zostałem o to poproszony. Ponieważ Rosja twierdzi, że nie ma więźniów. Jeśli nie ma więźniów, to nie ma więźniów, ale on zna liczbę więźniów. Jest wielu więźniów tam, gdzie on jest. Tak. Dużo. Jara wie. Ile? Сколько? Około 8 000. Według moich informacji. Nie mam informacji, bo to tajemnica wojskowa. Czy powierzono ci jakieś tajemnice wojskowe? Nie. Mogłeś powiedzieć. Co z niego za wojskowy, to oszukany cywil, nawet nie wie jak walczyć. Воевать-то не умеет. Czy strzelałeś z broni automatycznej? Wystrzelił. Więc Irina zrobiła ten krok po obejrzeniu naszych filmów. Основываясь на просмотре наших роликов. Tak, Powiedziała mi o tym wczoraj. tak, Przynajmniej to jest coś. Czy nasze filmy pomagają? oczywiście. Tak. Robisz bardzo dobrą rzecz. Доброе дело делаете. Czy ty też nas obserwowałeś? Tak, Tak, trafiłem na ten film przez przypadek. Maj? Jeszcze przed niewoli? Tak. Z kim było to wideo? Ja czy Wowa? Ty? Z kim tam rozmawiałem? Z różnymi ludźmi, jeden był nawet z regionu krasnojarskiego, z Hakasji. Zadzwonił do swojego brata, porozmawialiśmy, obejrzeliśmy twoje wideo i tak się złożyło, że się spotkaliśmy. jeniec wojenny. Tak, Spodziewałeś się, że się spotkamy? nie spodziewałem się tego. Subskrybuj, udostępnij film, polub. 46 728 polubień i będzie kolejny odcinek.